Mitsubishi Space Star. Kiedyś był duży, dzisiaj jest mały. Kiedyś był minivanem, a dzisiaj jest autem miejskim, a w gamie Mitsubishi zastępuje Colta. Wygląda trochę tak, jakby za jego design odpowiadał przypadek. Ale ile faktycznie jest w tym aucie przypadku, tego dowiemy się w kolejnym odcinku programu Project Automotive. Zapraszam. Za udostępnienie auta do testu dziękujemy dealerowi Seat i Mitsubishi Arpol Motor Company, znajdującego się w Toruniu przy ulicy Szosie Bydgoskiej 52. Projektanci najmniejszego Mitsubishi nie starali się specjalnie ukrywać budżetowego charakteru auta. Zresztą zostało ono zaprojektowane głównie pod klientów rynków rozwijających się. Wnętrze jest wykonane z dobrych jakościowo materiałów, lecz jest szare i nie zwraca sobą uwagi. Wygląda trochę tak, jakby zostało zaprojektowane kilka lat temu, ale nie jest to jego wadą. Schowki w drzwiach znajdują się tylko w przedniej części auta. Półka bagażnika wisi na zaledwie jednym sznurku, a wykończenie bagażnika to zaledwie jeden dywanik. Przycisk startu znajduje się po lewej stronie kierownicy. Nie wiem, czy miało być to nawiązanie do Porsche, czy też może do Łady? Fotele są słabo wyprofilowane, ale wygodne. Tylna kanapa jest natomiast niestety twarda i płaska niczym kawałek deski. To trochę dziwi. Bagażnik Space Stara ma 235 litrów pojemności. Siedzenia po złożeniu nie pozostawiają płaskiej powierzchni. Czy taka wartość jest wystarczająca? Każdy użytkownik powinien odpowiedzieć sobie sam. Ale to nie jest najważniejsze. Zobaczmy, jak to auto jeździ. Ej, dobra, pomóżcie mi wysiąść. Space Star prowadzi się naprawdę pewnie i pomimo, że minimalnie wychyla się na boki, całe prowadzenie auta można zaliczyć na plus. Trochę dziwne wydaje się wspomaganie kierownicy, które czasami wydaje się zbyt silne, natomiast pomaga ono przy manewrowaniu po mieście, ponieważ sprawia, że auto bardzo zwinnie i bardzo łatwo radzi sobie w zakrętach. Przeszkadza natomiast inne, nietypowe rozwiązanie. Gdy skręcimy kierownicą do oporu, nie wraca ona sama do swojej neutralnej pozycji. Jeżeli o tym wiemy, to żaden problem. Jeśli nie, to możemy być trochę zaskoczeni. Ja byłem do tego stopnia, że pierwszej jazdy omal nie skończyłem na krawężniku. Możemy kręcić się tak w kółko. Silnik jest wolno ssący, ma 3 cylindry i rozwija moc 80 koni mechanicznych z 1,2 litra pojemności. Jest to mocniejsza jednostka z gamy silnikowej Space Stara, słabsza ma litr i rozwija moc 71 koni mechanicznych. Czy taka moc jest wystarczająca? No cóż, jest to auto miejskie, więc przyspieszenie do setki na poziomie 12 sekund jest wynikiem raczej satysfakcjonującym. Mitsubishi jest dynamiczne i bardzo elastyczne. Czego to zasługa? Przede wszystkim niskiej masy własnej auta. Mitsubishi waży tylko 845 kg. Niska masa własna pojazdu odbija się także pozytywnie na spalaniu. Mitsubishi Space Star w trasie spali około 4,5 litra, w mieście będzie to wynik 2 litry wyższy i wcale nie trzeba się starać, aby go osiągnąć. Ciekawostka, za 3000 zł możemy tutaj dokupić bezstopniową automatyczną przekładnię CVT, która zwiększy komfort naszej jazdy, a także minimalnie zmniejszy spalanie. Na pierwszy rzut oka cena bazowego Space Stara wynosząca 39 900 zł może nie wydawać się najbardziej atrakcyjną ofertą, jednak topowy wariant kosztuje już tylko 46 900 zł, a w nim znajdziemy m.in. tempomat, automatyczną klimatyzację, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka czy system bezkluczykowego dostępu do auta. To wydaje się być dobrą ofertą. Pozostaje kwestia konkurentów Space Stara. Teoretycznie największymi są inne japońskie maluchy, takie jak Toyota Yaris czy Suzuki Swift. Są one jednak odpowiednio o 18 i 14 cm dłuższe od prezentowanego auta. Maluchy segmentu A są od niego natomiast znacznie krótsze. Do jakiego powinniśmy zaliczyć go segmentu? B-? A+? Aby odpowiedzieć na to pytanie, sięgnąłem do naszych poprzednich testów. Renault Twingo, a więc przedstawiciela segmentu A, oraz Toyota Yaris, reprezentującej segment B. Okazuje się, że Space Star jest godnym rywalem dla obu aut, obu segmentów. Jednak wydaje mi się, że jest to kompletnie nieistotne. Czy naprawdę potencjalny kupiec tego auta będzie zastanawiał się, do jakiego należy ono segmentu? Wątpię. Będzie patrzył na to, czy jest dobre, jak się nim jeździ i co sobą reprezentuje. Mitsubishi jest autem do bólu prostym. Nie znajdziemy tutaj nowoczesnych technologii, nie znajdziemy drogich gadżetów.
ale przy tym nie sprawia ono wrażenia tak wulgarnie taniego jak na przykład budżetowe Dacia. Powiecie, że jest nudny, że jest bez wyrazu, że niczym się nie wyróżnia spośród innych aut na ulicy, a ja Wam powiem, że to bardzo racjonalny wybór. Racjonalne auto wśród innych zaprojektowanych tylko i wyłącznie pod lifestyle. Mitsubishi Space Star to dobre auto, być może tylko po prostu o kilka lat spóźnione. Marcin, już?